Cześć, witam na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie głośnik, bezprzewodowy głośnik Bluetooth marki Audictus, model Aurora Pro. Jak może wiecie, marka Audictus w swoich urządzeniach, czyli głównie słuchawkach oraz właśnie głośnikach, stawia przede wszystkim na wysoką jakość dźwięku. No i dzisiaj właśnie sprawdzimy sobie, jak gra głośnik Aurora Pro. Zobaczymy sobie też jego wykonanie oraz funkcje, które został wyposażony. Na początek oczywiście zapoznajmy się z zawartością zestawu. No i jak widzicie, w pudełku znajdziemy głośnik, instrukcję obsługi oraz dwa przewody. Przewód do ładowania baterii tego głośnika i jest to złącze USB typu C, czyli już to nowsze. Jest też w zestawie przewód audio jack, ponieważ głośnik jest wyposażony w złącze AUX i możemy podłączyć tutaj urządzenia zewnętrzne właśnie przewodowo też do tego głośnika. Ok, teraz może przejdźmy już do budowy i wykonania samego urządzenia. I teraz zaczniemy sobie od wymiaru głośnika. Jest to 220 na 90 mm. Głośnik wyposażony w dwa 50 mm przetworniki tutaj na froncie. Z tyłu mamy tutaj jeszcze membranę pasywną. No i konstrukcja głośnika to jest tworzywo sztuczne ABS w połączeniu tutaj z tą metalową maskownicą, która znajduje się zarówno z przodu, jak też z tyłu głośnika. Wszystko w kolorze czarnym, matowym, nie palcujące się, dobrze wyglądające. Jeżeli chodzi o pasowanie poszczególnych elementów, tutaj boczne krawędzie bardzo dobrze, maskownica również. Natomiast tutaj pasowanie tej górnej obudowy mogło być tutaj minimalnie lepiej rozwiązane, ale ogólnie myślę, że jest ok. Od spodu mamy gumowe nóżki, ponieważ głośnik możemy postawić w pozycji poziomej. Gumowe nóżki znalazły się też na lewej krawędzi, czyli też może on sobie stać w ten sposób na stole. Logo Audictus, no i od góry panel do sterowania funkcjami tego głośnika. Zobaczcie, osobny przycisk do podświetlenia LED. Jest kilka trybów tego podświetlenia i to Wam pokażę w dalszej części recenzji. Przyciski do regulacji głosu, do zmiany utworów. Oczywiście przycisk Power i przycisk też do wyboru trybu, w jakim ten głośnik ma pracować, czyli Bluetooth, karta microSD lub też złącze AUX, no i przycisk Play, pauza. Od spodu głośnika, oprócz tych nóżek, które Wam pokazywałem, w tym miejscu znajdują się złącza, w jakie ten głośnik został wyposażony. I teraz po otwarciu tego zabezpieczenia widzimy tutaj złącze micro USB, następnie złącze AUX oraz złącze zasilania do ładowania baterii tego głośnika. Producent nie podaje, jaka jest pojemność baterii w tym głośniku, natomiast podaje, że czas pracy głośnika na w pełni naładowanej baterii to jest około 13 godzin. Natomiast oczywiście wszystko to jest zależne, czy słuchacie muzyki z podświetleniem LED, które bardzo mocno obciąża baterię, no i też od tego, z jakim natężeniem dźwięku słuchacie muzyki. Jeżeli wyłączymy podświetlenie LED i ustawimy na przykład dźwięk na 50%, to ten czas pracy będzie zdecydowanie dłuższy nawet niż podaje producent. Natomiast przy wykorzystaniu pełnego podświetlenia LED oraz ustawieniu maksymalnej głośności, ten czas będzie zdecydowanie krótszy niż 13 godzin. Ok, tyle teorii. Teraz może sparujmy sobie ten głośnik z telefonem i zobaczymy sobie, jak ten głośnik gra. Oraz przy okazji zobaczycie, jak wygląda jego podświetlenie. Czyli uruchamiamy głośnik poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku Power. I jak widzicie, głośnik uruchamia się nam w trybie Bluetooth. Mamy tutaj pełne już podświetlenie LEDowe, to jest ten pierwszy z trybów. Podświetlenie LEDowe ma jeszcze jedną funkcję, a mianowicie pokazuje nam poziom dźwięku, czyli jeżeli sobie teraz na przykład zwiększamy siłę dźwięku, to zobaczcie, mamy tutaj taką informację graficzną i w tym momencie dźwięk jest na maksymalnej wartości. Natomiast jeżeli sobie zmniejszamy siłę dźwięku, to też widzimy to wszystko na tym właśnie podświetleniu LEDowym, czyli też bardzo ciekawe rozwiązanie. No i teraz w naszym telefonie w ustawieniach Bluetooth wyszukujemy sobie urządzenie Audictus Aurora Pro, klikamy sparuj i tak naprawdę już po chwili urządzenia są sparowane i gotowe do pracy. Przy okazji
widzimy też poziom naładowania baterii w tym głośniku, czyli mamy tutaj kontrolę nad naszą baterią bezpośrednio z telefonu. Ok, to teraz posłuchajmy, jak ten głośnik gra. Ustawimy sobie tutaj telefon i teraz zobaczcie, możemy sterować utworami bezpośrednio z głośnika, czyli play, pauza, zatrzymanie, wznowienie odtwarzania. Możemy też regulować siłę dźwięku również bezpośrednio z głośnika. Zobaczcie, to sterowanie na głośniku i na telefonie działa równocześnie. No i teraz posłuchajmy muzyki i zobaczmy to podświetlenie LEDowe. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Ok, mieliście okazję posłuchać, jak gra głośnik Audictus Aurora Pro. Myślę, że każdy już tutaj wyciągnął własne wnioski odnośnie jakości dźwięku. Natomiast z mojej strony mogę powiedzieć, że jakość dźwięku jest więcej niż poprawna. Niskie tony, jak i wysokie są tutaj wyraźnie zaznaczone. Ten bas, jak słyszeliście, również jest głęboki. Tak więc ta membrana pasywna, która jest z tyłu zamontowana, tutaj robi robotę. Wokale bardzo czyste. Tak więc bardzo przyjemnie słucha się muzyki na tym głośniku. Oczywiście nie jest to głośnik dla audiofilów. To nie jest ta klasa głośnika jeszcze, natomiast do słuchania muzyki rozrywkowej, na przykład do oglądania filmów, czy też na przykład gier wideo, naprawdę świetnie się Wam ten głośnik sprawdzi. Ponadto bateria, która pozwala na długi czas słuchania muzyki, świetne podświetlenie LEDowe, które naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenia wizualne. Głośnik pomimo swojej konstrukcji waży tutaj nieco ponad kilogram, więc to jest w pełni mobilny, możemy go zawsze zabrać gdzieś ze sobą. Mamy klasę wodoodporności IPX6, czyli głośnik jest odporny na strumienie wody.
czyli możemy bez problemu używać go na zewnątrz, nawet tutaj w dużym deszczu nic się mu nie stanie. Oczywiście nie możemy go zanurzać w wodzie. No i jeszcze jestem Wam winien 2 słowa na temat specyfikacji technicznej. Przetworniki, tak jak wspominałem, 2x50 mm o mocy 20 W, czyli 2x10 W, plus ta pasywna membrana z tyłu głośnika. Pasmo przenoszenia od 30 do 20 kHz. Dynamika przetworników 72 dB, no i impedencja 4 ohmy. I jeżeli chodzi o pozostałe atuty tego głośnika, to przede wszystkim możliwość odtwarzania muzyki z kart microSD oraz możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń za pomocą złącza AUX i przewodu audio, który, jak wiecie, znajduje się w zestawie. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Oczywiście jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na temat głośnika Audictus Aurora Pro. Tak więc dzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego urządzenia. Ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!